Są różne poziomy nauczania, niezależnie od przedmiotu. Ale to, czego absolutnie nie akceptuję, to nauczanie rzeczy błędnych tylko dlatego, że uczniowie są młodsi, początkujący albo na niższym poziomie. W jednym z komentarzy pod artykułem ktoś stwierdził, że dzieciom nie uczy się realistycznej samoobrony ze względu na odpowiedzialność prawną. A więc, dlaczego warto uczyć dzieci realistycznej samoobrony? Bo właśnie w tej grupie u dzieci potrzeba skutecznej samoobrony jest dziś cholernie istotna. Uczenie twardych umiejętności z zakresu samoobrony dzieci to trudny temat. Nie będę udawać, że nie. Dzieci mają swoje ograniczenia i to właśnie dlatego nauka miękkich, czyli nietechnicznych umiejętności obronnych jest tak ważna. Tym bardziej zaskakuje fakt, że typowa lekcja samoobrony dla dzieci to fikcja i teatr. Cios, blok, schematy, które powtarza się jak mantrę, nazywając to etapem treningowym. Tyle, że ten etap nie ma nic wspólnego z rzeczywistością. Owszem, trzeba od czegoś zacząć. To podstawa każdej nauki. Ale jeśli zaczynamy od rzeczy błędnych, które potem trzeba będzie oduczyć, to nie jest nauka, tylko marnowanie czasu. Fundament musi być solidny od samego początku. Metodyka powinna być stopniowa, ale oparta na skutecznych technikach, które nie pójdą w odstawkę po kilku miesiącach. Więc po jaką cholerę uczyć dzieci czegoś, co nie działa? Zamiast wałkować bezsensowne kombinacje cios-blok, które, jeśli się nad tym zastanowić, uczą dzieci walki, co rzekomo wielu osobom się nie podoba, nauczmy dzieci prawdziwej samoobrony, odpowiedniej dla ich wieku, zrozumienia i możliwości. Zacznijmy od odgrywania ról. Sprawdźmy, czy dziecko rozumie, czym jest przestrzeń osobista. Czy potrafi zareagować na werbalną agresję, zaczepki, manipulacje. Umiejętność krzyczenia, zwracania uwagi otoczenia, gdy ktoś próbuje je porwać czy szarpać, to cholernie ważne. Ucieczka musi być priorytetem w każdej technice samoobrony i trzeba to wpajać non-stop. Na moich zajęciach korzystamy z odgrywania scenek, a gdy trzeba dziecko nauczyć uderzać, uczymy je walić w tarczę do momentu aż przeszkoda przestanie istnieć i możliwa będzie ucieczka. To podejście stosujemy w każdej formie treningu, od ćwiczeń z tarczami, przez manekiny typu bob, aż po gry oporowe i sparingi. U nas podejście jest jasne. Walka to ostateczność. Nie gloryfikujemy jej, ale trenujemy deeskalację, żeby do walki w ogóle nie doszło. Bo jak można uczyć czegokolwiek, co ma ograniczoną skuteczność? Jeśli nie potrafię przekazać systemu, który może być zastosowany przez tych, którzy najbardziej go potrzebują, to nie uczę samoobrony, tylko udaję. Z mojego doświadczenia z treningiem karate dla dzieci to nie chodzi o to, by uczyć dzieci bić się. Ale zdecydowanie można je przygotować do realnej szkolnej samoobrony, czyli unikanie, uciekanie, uwalnianie się z uchwytów, przepychanek, duszeń, klinczu. Dzieci lubią zapasy, więc mamy bezpieczne i uczciwe formy walki na stojąco i w parterze. I to się dzieciom podoba. Moim zdaniem i nie tylko dla dzieci, ale i dorosłych, każdy trening samoobrony powinien być zorientowany na ucieczkę. Powtarzanie w nieskończoność, krok, cios, blok, to nie ma nic wspólnego z rzeczywistością. Jeśli już uczymy dzieci, nauczmy je tak, żeby miały realne szanse poradzić sobie wtedy, gdy naprawdę będą musiały, a nie technik, które zawiodą je w krytycznym momencie. Bo chyba o to chodziło w samoobronie od samego początku, prawda? Karate powstało po to, żeby chronić, nie żeby tylko ładnie wyglądać w sali treningowej. Co sądzisz o sposobie, w jaki uczy się dziś dzieci samoobrony? Czy twoim zdaniem obecne metody są wystarczające, czy czas na zmianę podejścia? Podziel się swoją opinią w komentarzu. Każdy głos się liczy. Jeśli temat cię zainteresował, koniecznie sprawdź inne materiały na naszym kanale. Znajdziesz tam więcej konkretów, zero ściemy i samoobronę, która naprawdę ma sens. Jeśli film ci się podobał, daj łapkę w górę, zasubskrybuj kanał i włącz dzwoneczek. Dzięki temu nie przegapisz nowych treści. Dzięki, że jesteś z nami.